Szanowni Państwo, w tym materiale porównam, jak spisują się klucze udarowe Parkside PASSK 20Li oraz Ryobi R18 i W3 przy pracy w drewnie. Proszę pamiętać, że wkrętarka udarowa i klucz udarowy działają na tej samej zasadzie. Jak gdy porównujemy najsłabsze klucze i najsilniejsze wkrętarki, to różnice między tymi urządzeniami stają się bardzo subtelne. Najpierw przyjrzyjmy się budowie i specyfikacji poszczególnych narzędzi. Klucz udarowy Parkside miałem okazję już prezentować przy okazji materiału, w którym porównywałem go z wkrętarką udarową PSSDA 20Li. Dlatego teraz krótko. Urządzenie to pozwala na wkręcanie z maksymalnym momentem obrotowym do 400 Nm, szybkością obrotową 2300 obrotów na minutę i 3000 udarów na minutę. Posiada klasyczny spust włączający urządzenie pozwalający na płynną regulację mocy oraz przełącznik kierunku obrotów. Półcalowy uchwyt kwadratowy do montowania sprzętu, miejsce pracy podświetlane diodą umieszczoną na stopce. Tam również znajdujemy przycisk pozwalający ograniczyć maksymalny moment obrotowy. Dostępne jest 5 ustawień: 400, 300, 200, 150 i 100 Nm, między którymi przełączamy cyklicznie. Aktualnie wybrane ustawienie podświetlane jest na zielono. Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest uchwyt na pasek. Przyjrzyjmy się teraz kluczowi udarowemu Ryobi. Urządzenie to pozwala na wkręcanie z maksymalnym momentem obrotowym do 400 Nm, szybkością obrotową 2900 obrotów na minutę i 3200 udarów na minutę. Klasycznie umieszczony spust włączający urządzenie pozwala także na płynną regulację mocy. Na obok znajduje się przełącznik kierunku obrotu. Mamy też typowy dla klucza udarowego uchwyt kwadratowy półcala. Na uwagę zasługuje też umieszczenie diod oświetlających miejsce pracy. Zastosowano tutaj 3 LEDy usytuowane na obwodzie wokół uchwytu, co według mnie jest jednym z najlepszych rozwiązań tego typu. Zwłaszcza, że oświetlenia nie przesłaniają nawet większe nasadki. Przełącznik ograniczający moc urządzenia umieszczony jest na górze obudowy. Przesuwając go możemy ograniczyć maksymalny moment obrotowy do 240 Nm w ustawieniu drugim lub 180 Nm w ustawieniu pierwszym. Redukcji ulega wtedy też maksymalna szybkość obrotowa, odpowiednio do 2500 obrotów na minutę i 2100 obrotów na minutę. Niestety, w tym urządzeniu nie znajdziemy uchwytu na pasek. Porównajmy teraz oba urządzenia bezpośrednio. Wymiary obu narzędzi wydają się zbliżone, choć narzędzie Ryobiego jest około 2 cm krótsze. Wysokość urządzenia, zarówno samego korpusu, jak i wyposażonego w akumulator 2 lub 4 Ah, jest praktycznie taka sama w obu przypadkach. A podobnie rzecz się ma z szerokością. Gdy jednak spojrzymy na masę obu urządzeń, to bez akumulatorów Ryobi jest lżejsze o 330 g, a biorąc pod uwagę, że masy baterii są zbliżone, różnica w wadze pozostaje niezmienna nawet, gdy podłączymy do obu kluczy akumulatory o tej samej pojemności. Na 3 różnice między tymi urządzeniami chciałbym jednak zwrócić uwagę. Po pierwsze, oświetlenie miejsca pracy. W przypadku Parkside'a mamy pojedynczą diodę zlokalizowaną na stopce urządzenia. Z kolei, jak już wspomniałem, w Ryobim zastosowano tzw. oświetlenie LED Tri-Beam, czyli 3 diody rozmieszczone wokół uchwytu. Zauważmy, że oświetlenie w Ryobim nie gaśnie od razu, gdy puścimy spust, a przez chwilę jeszcze podświetla miejsce pracy. Druga różnica to liczba poziomów ograniczenia mocy. Pod tym względem Parkside wypada lepiej, dając użytkownikowi więcej swobody w postaci 5 ustawień, podczas gdy w Ryobim znajdziemy tylko 3. Ostatnie, na co chciałbym zwrócić teraz uwagę, to mocowanie sprzętu. Jak powiedziałem, w obu przypadkach zastosowano uchwyty kwadratowe 1/2 cala.
Różnią się one jednak od siebie sposobem blokowania osprzętu. W Parkside zastosowano pierścień zabezpieczający, a zatem w uchwycie mamy przewiercony na wylot otwór. Aby zablokować zamontowaną na nim nasadkę, należy posłużyć się specjalnym trzpieniem oraz o-ringiem. Zwróćmy uwagę, że nie każdy osprzęt jest do tego przystosowany. Z kolei w Rayobim widzimy tzw. kołek blokujący. Jest to blokada automatyczna. Wystarczy, że odpowiednio ustawimy nasadkę, tak aby znajdujący się w niej otwór znajdował się na tej samej stronie co kołek. Gdy będziemy nasuwać nasadkę na uchwyt, kołek się na chwilę schowa, aby wskoczyć w otwór. Ściągnięcie nasadki z uchwytu będzie wymagało użycia teraz odpowiednio dużej siły. Gdy mamy z tym problem, możemy pomóc sobie przez otwór w nasadce, dociskając kołek. Według dokumentacji parametry techniczne obu urządzeń wydają się bardzo zbliżone. Niestety producenci nie wskazują metodyki, według której otrzymali znajdujące się w instrukcji wartości parametrów. Jak pośrednio wynika z poprzednich testów, klucz udarowy Parkside raczej nie pozwala uzyskiwać realnie deklarowanych 400 Nm, choć był mocniejszy od wkrętarki udarowej PDSSA o maksymalnym momencie 180 Nm. Przekonajmy się zatem o wydajności obu narzędzi w szeregu testów wkręcania i wiercenia w drewnie. Zastosowałem tę samą metodykę testów, co we wcześniejszych testach wkrętarek udarowych. Testy były pomyślane tak, aby łatwo każdy mógł je odtworzyć w warunkach domowych, korzystając z łatwo dostępnych materiałów i osprzętu, które można dostać m.in. w sieciowych marketach budowlanych. W pierwszej części będę wkręcał wkręty o różnych rozmiarach i charakterystykach w 4 sklejone ze sobą, jedna na drugiej, kantówki sosnowe 70×70. W drugiej części będę wiercił otwory przelotowe w kantówce sosnowej o wysokości 70 mm. Testy wykonam dla narzędzi wyposażonych w świeżo naładowane akumulatory 2 i 2,5 Ah, a następnie powtórzę je dla urządzeń z podpiętymi akumulatorami 4 Ah. O ile nie zaznaczę inaczej, oba klucze ustawiane będą na maksymalny moment obrotowy. Jeśli chodzi o sprzęt, to do wkręcania wkrętów z łupem Torx zastosuję krótkie bity wraz z przedłużką ze zwykłego zestawu Parkside, który prezentowałem w jednym ze wcześniejszych materiałów. Aby móc zainstalować do klucza bity z uchwytem sześciokątnym, wykorzystałem adapter DeWalt. W przypadku wkręcenia wkrętów z łupem sześciokątnym użyłem nasadek udarowych Hitachi, obecnie Hikoki, a do wiercenia używałem wiertła krętego do drewna z uchwytem sześciokątnym marki Universal dostępnej w Castoramie, klasycznego wiertła łopatkowego Yato 25 mm oraz wiertła krętego świdrowego Irwin Blue Groove 32 mm. Pierwszy test to wkręcanie krótkich wkrętów ciesielskich 5×70 z byłem stożkowym z nacięciem Torx 25. Klucz Ryobi poradził sobie z tym zadaniem zauważalnie lepiej. Drugi test to wkręcanie wkrętów ciesielskich 8×260 z byłem talerzykowym z nacięciem Torx 40. Znowu klucz Ryobi radzi sobie najlepiej, wyraźnie wyprzedzając sprzęt Parkside'a, zwłaszcza gdy stosowano akumulatory o mniejszej pojemności. Przy okazji tego testu dokonam też porównania czasów wkręcania takich wkrętów dla różnych ustawień maksymalnego momentu obrotowego kluczy wyposażonych w baterię 4 Ah. Najpierw zobaczmy, jak poradził sobie Parkside. Widać, że przy ograniczeniu maksymalnego momentu odpowiednio do 300 i 200 Nm klucz radzi sobie wyraźnie gorzej, ale wciąż udaje mu się wkręcić wkręt. W przypadku ustawienia momentów 150 i 100 Nm nie jesteśmy w stanie wkręcić
tych wkrętów do końca. Teraz przyjrzyjmy się wynikom klucza Ryobi. Widać, że na ustawieniu drugim, czyli z maksymalnym momentem ograniczonym teoretycznie do 240 Nm, nie poradził sobie on z pełnym wkręceniem wkręta. Zagłębił go tylko na 165 mm, czyli ciut więcej niż Parkside ustawiony na 150 Nm. W przypadku ustawienia pierwszego, czyli z maksymalnym momentem ograniczonym teoretycznie do 180 Nm, zagłębił wkręt jedynie na 90 mm, czyli minimalnie głębiej niż Parkside ustawiony na 100 Nm. Trzeci test to wkręcanie wkrętów do drewna 10 na 200 mm w zbym sześciokątnym. I znowuż zaznacza się przewaga Ryobiego. Znowu też bardzo wyraźna jest różnica, gdy stosujemy akumulatory 2,5 Ah. Czwarty test to wiercenie otworu o średnicy 8 mm zwykłym wiertłem krętym do drewna z uchwytem sześciokątnym. Ten test został wykonany tylko dla akumulatorów 2 i 2,5 Ah. Jak widzimy, klucz Ryobiego poradził sobie z tym zadaniem wyraźnie lepiej. Piąty test to wiercenie otworu o średnicy 25 mm klasycznym wiertłem łopatkowym JAT. Również przeprowadzony tylko dla akumulatorów 2 i 2,5 Ah. Ryobi po raz kolejny przy wierceniu dystansuje Parkside. Ostatni test to wiercenie otworu o średnicy 32 mm dosyć wymagającym wiertłem krętym świdrowym Irwin Blue Groove. Test wykonałem zarówno dla akumulatorów o mniejszej pojemności 2,5 Ah, jak i większych 4 Ah. Znowuż bezsprzecznie lepiej wypada Ryobi i po raz kolejny już różnica bardziej uwydatnia się w przypadku akumulatora 2 Ah. Otrzymane rezultaty pozwalają stwierdzić, że w obu przypadkach zastosowanie większego akumulatora miało pozytywny wpływ na wydajność urządzenia. O ile w przypadku Ryobi różnica nie była tak znacząca, to w przypadku Parkside'a zrobiła się drastycznie. Widać, że nie bez powodu Parkside w swoich pełnych kompletach dokłada baterii o większej pojemności. Na koniec testów naładowanie akumulatorów 2 Ah nie spadło poniżej 2 z 3 kresek w przypadku Parkside'a oraz 3 z 4 kresek w przypadku Ryobiego. Natomiast w przypadku akumulatorów 4 Ah spadek poziomu naładowania nie był zauważalny na wskaźnikach.
Podsumowując, klucz udarowy Ryobiego wypadł w testach wyraźnie lepiej od Parkside'a. Różnice były znaczące, zwłaszcza gdy stosowaliśmy akumulatory o mniejszej pojemności. Dodatkowo na korzyść celadynowego sprzętu przemawiają jego troszkę mniejsze rozmiary, zwłaszcza masa, i podświetlenie miejsca pracy. Jednak nie można pominąć czynnika ekonomicznego i tutaj znowuż Parkside dystansuje swoją konkurencję. Cena pełnego zestawu z akumulatorem ładowarką jest o około 25% niższa od samego korpusu klucza Ryobiego, a jeśli do ceny Ryobiego dodamy nietanią baterię 4Ah i ładowarkę, to cena takiego zestawu jest już 2,5-krotnie wyższa od Parkside.